Jeśli słyszeliście, to właśnie pompa wspomagania. Wyciągajmy. Pompę, jak widzieliście, mamy wyciągniętą. Ja sobie umyłem wszystkie te elementy, które tutaj są do pompy. W ogóle taka mała rozkmina, że to chyba ja jestem coś nie tak, bo chyba nikt normalny nie myje tych elementów, żeby założyć zaraz z powrotem na samochód. W dodatku mały przerywnik. To już ta pora roku. Ale dobra, wracajmy do tematu. Co nam zostało ze wspomaganiem zrobić? Otóż tą tutaj pompę, którą widzicie, trzeba uzbroić w naszą tutaj te brakety mocowania i wrzucić na samochód. Dobra, ja uzbrajam i montujemy na wóz. Tutaj sobie wykręciłem osłonę zbiorniczka z płynu wspomagania i tu są filtry, sitka takie. No i te sitka trzeba będzie umyć. To oraz to. A warto przepłukać, zanim zaleje świeży płyn, żeby to wszystko miało ręce i nogi. From the tip of my toe to the nose on my face, we all got insecurities. Hey, saw you hiding that smile, girl, we on the same thing. We all got insecurities. Hey, from the tip of my toe to the nose on my face, we all got insecurities. Hey, saw you hiding that smile, girl, we on the same thing. We all got insecurities. I think it's funny, we often deny what's deep. A więc tak, pompa wspomagania założona, odpowietrzona. Żeby odpowietrzyć pompę, to po prostu wystarczy kręcić lewo, prawo
żaden wielki wyczyn. Na początku szło ciężko, bo się zrobiła ta bańka powietrza. Musiałem po prostu mocniej skręcić i poszło. Więc tak, to mamy ogarnięte. Wspomaganie chodzi, nie wyje, jest git. No nie nagram wam jak nie wyje, bo ciężko nagrać dźwięk, którego nie ma. Więc tak, żeby dobry poziom mieć, trzeba na zgaszonym aucie popompować sobie pedał hamulca i wtedy tam do któregoś poziomu ma dojść nam ten płyn i zatrzymać się. Chyba musi być widoczny po prostu tu w koszyczku na maksa, tak jak tutaj mam. I nie martwcie się, jak puścicie pedał, to płyn opadnie. Ja to zrobiłem, działa. Paski napięte tak samo są po 1 cm luzu, czyli góra-dół, nie plus minus, czyli 2 cm. Więc to mamy zrobione. W międzyczasie zrobiłem skrzynię biegów, czyli napełniłem olejem, tak jak wspomniałem w poprzednim materiale. Co nam zostało? Już wam pokazuję, co nam zostało. Otóż mówiłem, że zamówię poduszki silnika oryginalne, ale zamówiłem takie coś. I co to jest? To są poduszki silnika z E34 M20. Prawdopodobnie po lekkiej przeróbce powinny pasować do E24 M30. Więc podniosę silnik sobie, odkręcę poduszki, jedną wyciągnę poduszkę, podmienię ston. Jeśli będzie pasować, to pokażę wam, co trzeba przerobić. Przy okazji sprawdzimy sobie, jak będzie pasować, jaka jest różnica wysokości i podniesiemy trochę sobie silnik. Trzeba brać się za robotę, więc zapraszam na przebitki. Pokażę wam na szybko. To jest poduszka z E24. Ona wygląda w ten sposób. A to jest poduszka z E34 M20, jeśli dobrze kojarzę. I ona jest pełna, tania, bo kosztuje chyba 20 zł. Te śruby są takie same, taki sam mają rozstaw. Jedyną różnicą jest to, że tu od góry jak mocujemy, to ta szpileczka jest za krótka. Ją trzeba po prostu przedłużyć i będzie prawdopodobnie pasować. Jedną z kolejnych rzeczy, jakie chcę zrobić, to też rzecz, o której wspomniałem w poprzednim materiale. Otóż ta wiązka. Ale. Jest jedno małe ale. Chcę zrobić to trochę
Nie chcę całości owijać taśmą, chcę sobie zrobić tą widoczną część tutaj troszeczkę i tu kawałek bez wyciągania chociażby tego, czy tam jakichś innych rzeczy. Po prostu chcę się skupić na aspekcie wizualnym teraz, bo w sumie czemu by nie? W każdym razie i tak będzie swap kiedyś to wywalone. Teraz skupmy się na takim małym aspekcie wizualnym i do dzieła. Miało być na spokojnie, a wyszło jak zawsze, bo nie lubię robić rzeczy tak na półgwizdka. Tak sobie pomyślałem, że to jest kwestia odklejenia większej ilości taśmy, odkręceniu kilku śrub, powyciąganie zaczepów. Ja sobie tutaj, zresztą zobaczcie, jaki jest syf pod spodem i ile tej taśmy wyrzuciłem. Wezmę odkurzacz, odkurzę sobie to pod bezpiecznikami, sobie odkurzę. Zresztą widzicie, co się tam dzieje. Podkurzam sobie to wszystko, umyję i wtedy sobie taśmą na spokojnie okleję. Zresztą kawałek tu już jest. Ja wiedziałem, że to się tak skończy, no ale jest jak jest. Nie będę narzekał, bo jest bardzo dobrze. Dobra, odkurzajmy. Tak to wygląda, moim zdaniem jest o wiele lepiej, chociaż teraz szczerze mówiąc nie widzę za dużej różnicy, no bo trochę owijałem to, wy widzieliście chwilę, no ale może, czekajcie, wstawię tutaj zdjęcie dla porównania jak było, bo zrobiłem. Fajnie, schludniej, czyściej i o to chodzi, nie będzie takiej wiązki rozwalonej jak była do tej pory. Super, bardzo mi się podoba, bierzmy się dalej do roboty, a coś jeszcze małego jeszcze w tym odcinku wam pokażę. Jedną z głupich pierdół, jaka mnie drażni w E24, jest system dynamicznego doświetlania zakrętów. Otóż ta lampa no lata na boki i kupiłem takie spineczki. Są to spineczki z AliExpress, bo za komplet tych spinek dałem tyle, co bym zapłacił za jedną sztukę Vaso, czyli tam chyba 6 zł czy 7. W każdym razie ściągnę tą maskownicę i tu taki plasticzek założymy i powinno już być git, bo wszystkie pozostałe śmigają. Dobra, rozbieramy. No i o co właściwie chodzi? W tym miejscu tutaj... Oj, fokus nie chcę złapać. O, w tym miejscu nie ma takiego dzióbka, żeby wszedł w tam. Tutaj mam takie coś i załóżmy. Jak to rzeczy z Chin, było trochę problemów, żeby to spasować, ale lampa się trzyma, co jest najważniejsze.
Jak jesteśmy już przy lampach i poprawiłem latającą lampę, to szybko i płynnie nagramy one shota z tym. Są to żaróweczki światła mijania tutaj, które dadzą nam taką super barwę pasującą bardziej do klasyka i nagramy to bez cięć, bo jako jeden filmik, bo po co się w to bawić. Więc tak, to jest nasza żaróweczka i czemu ona jest taka wspaniała, że tak to ujmę. Widzicie na bańkę? Ona jest żółta, ale dodatkowo ma taką niebieską poświatę. Dzięki temu to będzie taki, nie będzie żółty kolor, tylko taki złotawy, na czym mi mocno zależało. Więc tutaj jest dosyć prosta wymiana. Wystarczy tą wtyczkę wyciągnąć, przekręcić tą żarówkę, wsadzamy naszą w ten sam sposób, wkładamy i na miejscu. Oczywiście tu miałem ściągniętą osłonę taką, tam leży. I teraz wam pokażę, jak to świeci. Jeśli na nagraniu będzie lipa, a jest taka opcja, bo jak próbowałem robić zdjęcia telefonem, no to tak średnio wychodziło, więc jeśli będzie lipa na nagraniu, wstawię, podbiję kolory po prostu w taki sposób, że to było widać tak jak w rzeczywistości. Dobra, włączamy nasze. Już tam widać różnicę, widzicie? Tu jest zwykła żarówka, a tam jest złota. I ona taką fajną barwę daje nam, złotawą, ale żeby było mało tego, zgaszę światło. I patrzcie teraz już, jak to wygląda, nie? Jest mega fajnie. Dobra, mega. Żarówkę wymienię drugą. I wiecie co? Tak sobie pomyślałem, że skoro ten samochód jeździ, to ja się pojadę nim przejechać później i pokażę wam, jak to świeci już w nocy, jak to wygląda i czy sami ocenicie, czy to pasuje do klasyka. Dobra, mamy żarówki, mamy to. Nie wiem, czy coś dalej jeszcze będę robił. Jak nie, no to się widzimy już przy wyjeżdżaniu, a jeśli coś będę robił jednak, no to widzimy się przy robocie. Jak mówiłem, tak zróbmy. Fura jest na tyle gotowa, że możemy sobie wjechać na jedną miejscówkę, tutaj blisko na osiedlu. I tam wam pokażę, jak siedzą światła żółte. Nagramy zakończenie i zrobię kilka fajnych fot. Pewnie te foty zobaczycie na moim Instagramie i na Facebooku. Dobra, jedźmy. Uderzenie było tak duże z miską, że ten panel podświetlania, on z liczników się wyrwał i poleciał tam za wóz. Ale kurde, patrzcie na to. No petarda. Ja tak dodam od siebie, że przejechałem się kawałek, skrzynia chodzi o wiele, ale o wiele lepiej. Naprawdę, jeśli macie stary olej w skrzyniach automatycznych, nie wahajcie się, wymieniajcie. Skrzynie będą wam wdzięczne. Wspomaganie też nie rzędzi. Żółte światła no, nadają klimatu, no sami spójrzcie. Kurde, uwielbiam ten wóz i naprawdę się cieszę, że znowu jeździ. I to by było na tyle w sumie w tym materiale. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych przygodach z tym wozem i nie jesteście znudzeni ciągłym grzebaniem w starych BM-kach. Dobra, do zobaczenia w kolejnym materiale. Siema.